Jakie tam bronie wleciało? Co tam się wydarzyło? Tylko, że tak, no. Przypon mam mały. Co to może być za ryba? Sprzęt mam rzucony przez chwilę, ale... Mam małe przynęty, małe przypony. Tu akurat jest kukurydza truskawka założona. Inaczej niż wszyscy chyba łowią, z tego co wydaje mi się, bo jest łowione wędrówki karasi na zestaw chyba 2 kulki. Kulka truskawka i kulka chyba żurawina, o ile mi się wydaje. A to będzie chyba jakiś karp. Czyli złowiłem karpia? Dlatego tak jechał. Dobra, w każdym bądź razie cel jest taki, żeby tu połowić jakieś trofki karasia. I zobaczymy, czy ja będę musiał dokładać jakieś inne przynęty, jakieś większe haki zakładać, czy... O, zadanie mi zaliczyło jeszcze. Ale w każdym razie tak. Zaczynamy od zestawów, tak. Tu jest kukurydza i mały przypon. Hak 5. Nie wiem, czy nie będę musiał haków większych dać, jedynek jakby mi dużo brał ryb. Tu jest... O Jezu. Nie przyspieszaj shiftem. Na tych małych przyponach i na takim małym przyponie, co ja mówię. Dobra, zaczynamy jak widzę coś tu. To jeszcze bez zanęty wpadł. Dopiero zanętę rzucałem przy was, a zestawy w wodzie już miałem prędzej. Tu jest, jak widzicie, na kuleczkę 5,5 przypon. Musiałbym dzisiaj dać bardziej sprawny, albo może trochę większy, ale hak 6, kulka 15, truskawka oczywiście. No i co, dał rybę. Tu też muszę chyba hamulec mniejszy ustawić. Tu mam troszkę inaczej, bo mam tutaj kulkę i kukurydzę. 4 haczyk. 8 metrów rzut w tamtą stronę. Też trochę inaczej rzucam, bo większość osób się ustawia z tego pomostu. I mi zawsze łódka przeszkadza, żeby się tam dobrze ustawić, więc z reguły wolałem w ten sposób rzucać to. I też mówiłem 7-8 metrów, chyba 6. Dobra, coś takiego. 6 do 8 na pewno. I tu jest takie coś teraz rzucone. Ciekawe, czy pogorszy sytuację, czy poprawi bardziej. Spodzik z zanętą, z bazą kukurydzianą, z 2 truskawkami, 8, 10 i mam słodką śmietanę, 6 i 8. Trudno powiedzieć, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Ale cel był taki, żeby wam pokazać, że da się złowić w sumie trofkę tutaj, jak zwykle. Jak zwykle, to jedno, druga sprawa, że da się ją złowić, widzicie, nawet bez zanęty, o, karpie. Ciekawe, czy są te nowe karpie tutaj teraz aktywne, jeżeli zwykłe tak biorą ochoczo. Czekaj, co? Taki krótki filmik będzie z tego spotu i idę jeszcze szukać inne miejsca. O, liny wchodzą, jak liny wchodzą, to i złote mogą być. Nie mogą być i złote. I co jeszcze? I zobaczymy, co mi się uda na tym filmie zmajstrować, bo mam taki plan, żeby jeszcze iść na inne łowiska. Gdzieś jeszcze albo bardzo aktywny gatunek ryby spotkać, typu, nie wiem, płotka, albo dograć jeszcze jakąś trofkę na jakimś spocie. Płotki biorą, to i trofki łatwiej, jak intensywnie biorą, nie? Dobra, zobaczymy, co to będzie. Linek. Ładne liny. Czyli co? Aktualnie ten spot jest tak. Linowy, karpiowy, karasiowy. A na te ryby nie patrzcie, bo próbowałem mówić, nagrać bursztyn, ale nie brało mi. Ale w każdym razie tu, jak się ustawiliśmy, mamy tak. Karaska, karpia, karaska, trofka, karaski, znowu karp i 2 liny pod rząd. Ta śmietana może w tej zanęcie robić tą sytuację. Dobra, to ja się do was odezwę, jak mi coś jeszcze do ciekawego wpadnie, jak nie, to się pewnie gdzie indziej zobaczymy. Dobra, chyba takie podsumowanie zrobię tej zasiadki. Jeszcze chwilkę postałem na tym spocie. Widzę, że to będzie lin, kolejny lin już
Tutaj, co ciekawe, najciekawsze ryby biorą na samą kukurydzę truskawki. Ten będzie miał tak z 3,5 może. To znowu na tej wędce, co jest tylko ta kukurydza, to się powtarzam, ale też ten przypon 5,5 kg i dosyć uszkodzony, ale tak. Już któreś to jest. Teraz przestałem kręcić, próbuję to podnieść. Kilka było karpi. No ten będzie malutki, z 2,5 ma. Największego miałem ponad 3. Ponad 3 to był na innym zestawie. O, tu jest 3,3. Także biorą linę, biorą karpie, biorą te trówkowe karasie. Oba rodzaje. Także zapraszam na ten spocik, a tymczasem ja spróbuję to, co mówiłem. Spróbuję iść jeszcze na inne łowiska i sprawdzimy, czy coś gdzieś jeszcze kąsą. Karp lustrzany. Karp lustrzany też tu jest. Tak jak czasami się to miejsce odpalało, są tu oba rodzaje karpia, karasie i liny. Także jest szansa też na złotego lina, jak najbardziej na pewno. No i jestem ciekaw, czy Midori. Midori nieraz też brały, jak dobrze mówię. Tak się chyba nazywają te nowe karpie, które tam już pewnie z rok albo półtora temu dodali. Dobra. Ciekawe, co to będzie za ryba. Szkoda, że wieje. No i jest to, co ja chcę tu łowić. A jest. Wygląda na trofkę. Zamurowało mnie. Dobra. Czyli nasze płotki z Sury. Mam 9 metrów. 9 metrów, ustawiony klips 8,9. Jestem na Surze. 60-44. Taka klasyka. Jeszcze z tych tutaj łowiliśmy gdzieś w tych okolicach 4,5, 4,5. Chyba dobrze mówię. To możecie mnie korygować w komentarzu. Czym więcej, tym lepiej. Oczywiście D8 i co? 60-45. Tamta płotka na pęczak, ta tutaj jest na chruścika i to jest karaś, więc ja sobie zmieniam tą przynętę na pęczak. Rzucałem zanętą z ręki płotkową. Rzuciłem tego, tak myślę, jak się zastanawiam teraz, dobra, tu mam koszyk w pętli i tu mam larwy jętki, ale póki co to widzicie, że na pęczak oddało płotkę. Ja tu mam prosty zestaw. Musiałbym coś zmienić, bo wydaje mi się, że te proste niekoniecznie są dobre. Chociaż nie no, raczej jak macie... Który to jest level łowiska? 22? Już chyba był 4. Nawet do tego poziomu to już chyba dobiliście tyle, żeby używać trochę lepszą metodę niż prosty zestaw. Z drugiej strony, czy ja na tym koncie mam punkty rozdane w gruncie? Nie mam tu 0. I trofkę też wrzuciło, widzicie. Tyle, że rzuciłem takiej zanęty płotkowej bodajże chyba 6 czy 7. 6 czy 7 sztuk. Dobra, przyponu nie, ale mógłbym sobie metodę zmienić. Dobra. W ten sposób jakiś sygnalizator prosty założę, bo nie słyszę, czy biorą. I co? Ja stoję, poczekam, zobaczymy, czy coś jeszcze tu dostanę, czy sprawdzić ten drugi spot na Surze, ale idzie w dobrą stronę. No, ciekawe, co to będzie za ryba. Ja jestem na jeziorze Ładoga. O, i mam. To wygląda normalnie, jakbym się przygotował i specjalnie to tak nagrywał. Nie, to jest pierwsza ryba. W ogóle jakoś taka była, taka no... Coś tam brało, coś tam stukało i nie do końca wiedziałem. Nie wiem, czy w ogóle nie zastosować przyponów do tych... Ale mam linkę Fluorocarbon 7.7. Czy miałbym jakąś inną linkę? No mógłbym założyć nawet to. Dać sobie jakiś przypon. Pewnie mam jakiś taki przypon. Przydałby się przypon. Powtarzam się, nie? Dobra, damy to 7,7, ale 60 cm. Tyle to w tej wędce zmienię. Znowu trzeba klips ustawiać. Co oni mają narobione? W każdym razie co? Sprawdzamy to miejsce.
To co zawsze, 6660. Na transmisji pisaliście wczoraj, że coś tam... Czy kiedy to było? Ostatnio słyszałem zresztą, nie pamiętam w tym, na której transmisji już, że płotki są znowu odpalone. No i trzeba byłoby to sprawdzić, także co? Ja mam tu serek. To widzieliście ten zestaw. Przedstawiłem go. Generalnie w rekordach tygodnia widzę larwę widelnicy. Jeszcze pewnie sprawdzę jakąś inną przynętę. Ale co? No to sprawdzę połowie. Zobaczymy, czy wchodzą tutaj jeszcze jakieś płotki. I mam ochotę wrócić jeszcze na surę, ale trudno mi ocenić, bo tam cały czas wieje 6 metrów wiatru i nie wiem, jaki to ma wpływ na branie płotek. Dobra, ja jestem na drugim spocie i zaczynam od trofki na tym drugim spocie. Nie, trochę kłamstwo, bo ustawiłem się z 3 minuty temu. 3 minuty temu, 2 minuty temu, ale 3 minuty temu był ten zestaw środkowy tu w tym miejscu i on dał mi okonka na larwę widelnicy, a tu kolejna trofka płotki na serek. Na ten sam zestaw, który tam przerabiałem. I dało takie coś, tu coś chyba brało. Zobaczymy, nie ma ryby. No, ale w każdym razie ustawiłem się teraz tutaj. O. 5962. I też łowię na 10 metrów tutaj na tą latarnię. Dobra, coś tu bierze i coś tu bierze. Zawsze tak się zastanawiam, czy mi na pewno się ryba zatnie, albo czy ja jej nie sposzę. Czy to jest ripos? Ja myślałem, że certę ciągnę. Dobra, nie wiem w którym kierunku. To możecie dać znać w komentarzu, jak ktoś ogląda ten film, no to dajcie znać jak tu i w którym kierunku celować. Z reguły to łowiliśmy tam. Chociaż nieraz tu się pod nogami łowiło, nieraz mi tam nie chciało brać, to rzucałem tak naprost. I to tak samo było w tamtym miejscu, że rzucało się jakby naprost, albo rzucało się w tym kierunku, albo właśnie na latarnię. Tu Al pozdrawia, ja też pozdrawiam. No. Także co, zobaczymy, czy coś siedzi tu. Siedzi coś. A na pewno jest jakiś sposób. A propos certy. No, na pewno jest jakiś lepszy może sposób na łowienie tej ryby. Tej płotki w większej ilości. Póki co ja mam 2 płotki i 2 trofijne. Trochę ten film miał być taki, żeby pokazać, gdzie tłorowki łowić i miałem na surze, miałem karasia i teraz 2 trofki tutaj na łodce. Tylko chciałem więcej ryb łowić, a nie pojedyncze sztuki, ale dobra. Sekcja komentarzy jest dla was i komentujcie co, gdzie, jak łowić, bo ja w sumie nie wiem w którym kierunku. O, Alna się muszę zapytać. PW zaraz wyślę. Spytam, w którym kierunku rzuca. Dobra, ja sobie sprawdzę co tu jest. Tak się jeszcze nad tymi certami zastanawiam, bo te certy... A propos, jazgasz. Któryś jazgasz już na larwę widelnicy. A propos certy. Czy my certę łowiliśmy na larwę kurnika? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, to jeszcze chwilę postoję tu na tym łowisku. Dobra, tak testuję. Ja sobie rzuciłem, o, tak na wprost. I tu mi biorą nawet ryby. Zaskoczenie, nie? W grze wędkarskiej biorą rybę. No nieraz nie biorą. Ale tak. Na tą larwę, co założyłem, żeby łowić, albo spróbować łowić certy, biorą mi w ten sposób płoteczki. Biorą też ripusy. Kolejna sprawa. Tu w prawo rzuciłem sobie zestaw. O, jest ryba. I to mam na te 10 metrów dalej ustawione. I co mi tu wzięło? O, sapa. Alna zapytałem, miło, że odpisałeś. To on mówi, że on łowi tam, gdzie ja tam to pierwsze łowiłem to 66, 60 SE, czyli na latarnię. No i nie wiem co wam powiedzieć. Tam mi wyskoczyła trofka, tu mi wyskoczyła trofka na latarnię. Teraz najwięcej płotek bierze na tą larwę kurnika. Tak to jest w tej grze już. No, to będzie jakaś konkretna ryba. Tylko pytanie, czy to będzie coś innego niż te ripusy. Bo te ripusy biorą mi to zabawne. O, jaki opór daje. Co zabawne, to jest rzut. Powiedzmy, jakbym rzucał tam na 66, 60, czyli na tym pierwszym spocie rzut, ale rzucam z tego drugiego.
I mam rzucone na... Zaraz wam powiem, 1,5 kg. 1,5 kg. Mam z kartą. Mam rzucone tutaj na 12 metrów, trochę w prawo od tego markera, bo tak jak Alk napisał, że on tam mówi na 9 stamtąd i rzuca na SE, czyli to nawet nie jest aż tak do końca na latarnię, tylko troszkę w prawo i mówi, że mu tam płotki wchodzą, także dzięki za info i myślę, że tamten spot jest lepszy, bo innym chyba stamtąd też wychodzi u mnie, jak widać druga trofka, pierwsza była na ser, druga jest na larwej widelnicy i myślę, że to już starczy tutaj kombinowania. Zobaczę, czy jeszcze coś gdzieś indziej znajdę. Dobra, chyba wam muszę to pokazać, bo sam nie jestem ciekaw, co to będzie. Kolejna trofka. Już nie miałem tutaj nic wchodzić z tego łowiska, bo chciałem się zabrać, ale odszedłem na chwilę od komputera, wracam, patrzę, coś tu siedzi. No i ten zestaw był tak rzucony. 9-10 metrów i właśnie na to SE, czyli to nie jest tak bezpośrednio na latarnię, tylko troszkę w prawo i to znowu ten zestaw serowy. Także serek u mnie funkcjonuje. Dobra, myślę, że się mogę odezwać. To już będzie ostatni film? Spot w tym filmie. Jestem na surze, dłuższy czas, bo chciałem wam pokazać, czy coś gdzieś bierze. I byłem teraz tak, byłem na tym, co widzieliście na początku. Sury, czyli drugi spot, który był na tym filmie. Gdzie dostałem trofkę płotki. I to w sumie byłoby na tyle. Tam jeszcze jakieś klenie brały, jakieś liny pojedyncze i takie tam. Byłem na tym 44, 45, 45, to co wspominałem na filmie wtedy, w tamtym momencie też. I tutaj bierze masa karasi. I tak randomowo mówię, nie, ja muszę coś znaleźć. Nigdy tu nie łowiłem, nigdy w tym miejscu nie byłem i jestem tutaj 41,54 na... I tu się zastanawiam, 8 czy 10 metrów? To musicie sami ocenić. Oto są komentarze, może się komuś będzie tu chciało podejść, zobaczyć. No i coś tu bierze. Ja mam 8 do 10 metrów. Wszystkie zestawy już są na pęczach ustawione. W ten sposób. Tu haczyk jedynkę, bo testuję, czy dostanę coś większego, no ale teraz w końcu brały przede wszystkim płotki. Jakieś tam pojedyncze karasie są, ale przede wszystkim są to płotki. Największa płotka miała kilogram, także myślę, że szansa na złowienie tutaj trofki też jest konkretna. Jak tyle ich wychodzi, raczej trofki wyciągaliśmy gdzieś wieczorem i z rana, tak jak zresztą inne ryby. Za dnia oczywiście trofkę płotki dało się wyhaczyć, ale mi się wydaje, że w nocy chyba jest większa szansa. No, także mamy nowe miejsce, prawdopodobnie do połowu płotek na surze. Jeszcze tu nie byłem. Jak widzicie, mam 95 już rybek przez 2,5 godziny, powiedzmy. Przez chwilę czasu nie miałem prądu. Coś tu się w domu zadziało. Dobra, tu nie ma ryby, spuszyłem pewnie. Tu nie ma ryby. Okej, tutaj kończę. Parę tych trofek jest. Może nie za dużo, ale nie skupiałem się na ilości, tylko bardziej na pokazaniu w sumie 3 różnych łowisk, 3 różnych miejsc aktualnie i setupów, na których można połowić trofeczki. Takie dla w sumie niskich poziomów, nie? Tam mamy 20. W sumie komarówka to jest od pierwszego, tak, poziomu, ale tu mamy łowisko na 24. Byłem na łowisku na 26 poziom. Także coś można tu złowić i się pobawić, jak ludzie lubią. Są amatorzy trofek. Byle gwiazdki się zgadzały. O, ładna płotka na koniec. A tymczasem ja kończę. Pamiętajcie, łapki w górę mile widziane, komentarze wszelakie.
Może jakieś propozycje, pomysły? Piszcie coś. Kończę. Na razie.